Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy jedną z najniebezpieczniejszych kopalń węgla w Europie i nie tylko. Kopalnia Nowa Ruda, Sztolnia Lech. Zapraszam Państwa do środka. Wchodzimy do kopalni, ale nie jesteśmy sami, jest z nami przewodnik, aby wszystko było tak jak powinno być. Przewodnik Krysiu. I za nami Łukasz i Kuba. Dzisiaj się dowiecie wielu ciekawych rzeczy, na przykład dlaczego to miejsce było uważane za jedną z najniebezpieczniejszych kopalni w Europie. Zejdziemy do takich miejsc, gdzie nie każdy ma dostęp, jak zawsze. Natomiast pamiętajcie, że jest tutaj trasa turystyczna, którą polecamy, bo jest mistrzowska. Powiem wam, że już tutaj raz byliśmy przed właśnie tym kręceniem i naprawdę warto tutaj przyjechać. Chodźcie, pokażemy wam, żeby nie być gołosłownym. Tam jest pociąg. To jest bez kitu drzewo, Łukasz, nie wstydź się, możesz podejść i coś o nim opowiedzieć. Z którego na przykład jest wieku, ile ma lat. To wszystko na tablicy widać, ale drzewo Araucaria z okresu karbońskiego, liczące ponad 350 milionów lat. Musicie też o tym wiedzieć, że to wszystko kiedyś nie było kopalnią, tutaj nie było miasta. Tutaj był las, wiele milionów lat temu. Te drzewa później zamieniły się z czasem po prostu w węgiel, tak? Jak, Kuba? Robi wrażenie, co? No, jeszcze w kopalni węgla nie byłem, powiem ci szczerze. No zgadza się, byliśmy Zawsze w kopalni chciałem uranu. zobaczyć, ale tutaj jeszcze nie byłem. W ogóle z tego co widziałem, to jest tutaj tak super to zorganizowane, że możecie podotykać prawdziwych niektórych przedmiotów górniczych, narzędzi i tak dalej, co nie? Ty, tam sobie idą, a my sobie na chwilę tu skręcimy. No, urbex to urbex. Bez przewodnika. A, tak nas widzi. Jeszcze pozostałości jakieś. No. Zobacz, jak po jakichś maszynach, co nie? Tu są dzwonki w ogóle. Jakieś metale. Nie wiem, czy to nie były takie płyty, którymi mogli się górnicy zasłaniać, nie, chociaż te to nie, bo to jakaś beczka. Nie, sądzę, że nie. Ale wiesz o co mi chodzi, są tak, takie że płyty podczas czegoś jakby strzału, się zasłaniać, żeby Tak. mieli szansę przeżyć pod ziemią. Jest to szczególna kopalnia, nie tylko dlatego, że jest jedną z najniebezpieczniejszych na świecie. Ale dlatego, że była właśnie najniebezpieczniejsza, to wszystkie strzelania stąd odbywały się z zewnątrz. Czyli było strzelanie centralne, zewnętrzne. Po to, żeby nikogo nie było w kopalni ze względów bezpieczeństwa. Ale chodźcie do Rysia. Zgadza się. Tędy przejeżdżały wagoniki i tutaj jak stoi Konrad, zobaczcie, była, nie wiem jak to nazwać, obrotnia, rozstawnia, wagonik zmieniał i mógł dojechać tam, do tego głównego chodnika, którym szliśmy na początku. Kądziu, nie przypomina ci to czegoś? Coś jak schron atomowy, takie przejście dekontaminacyjne. Znaczy no, ta śluza, to nie? No zgadza się. Ale bez kitu to mogło być coś takiego. Tu masz jeszcze jakby tędy wentylacja mogła iść kiedyś, co nie? A z tamtej strony właśnie był ten system wzbroniony. Tak? Mhm. Więc Tak, jakby dokładnie, nawet są drzwi na końcu, nawet są zamykane tak jak w schronach, zobacz. Widzisz? Aha. Czyli mógł być to schron. Tutaj mógł być schron Na wypadek jakiegoś ataku lotniczego. Wiesz, tym bardziej, że tutaj był obóz, tak? Obok. A właśnie, jak już jesteśmy w temacie obozu, kochani, to żeby wam go bardziej nakreślić, musimy przenieść się na górę. Opieram się właśnie o miejsce obserwacyjne, jednoosobowy schron, z którego było idealnie widać całą tą kopalnię i nie tylko, bo też obozy, które znajdowały się nieopodal. Stąd też nazwa ulicy od tych obozów Obozowa. Jeszcze ciekawe jest to, że wyobraźcie sobie, że tych drzew tutaj wcześniej nie było, dlatego ktoś, kto tutaj siedział i obserwował ludzi, którzy pracowali na dole, miał doskonały widok. No to górne partie mamy ogarnięte, ale ponieważ to kopalnia, to chodźcie na dół. O właśnie tak trzeba przechodzić. Widzicie. Kolejna z ciekawostek w tej kopalni, czyli ładowarka przedsiębierno-zasiężutna. To, że mi się udało to powiedzieć za pierwszym razem, to jest cud Boży, bo próbowaliśmy 15, ale nie o to chodzi. W momencie pracy tej ładowarki, ta ładowarka przerzucała całe urobisko za siebie, w momencie kiedy ten wózek był pełen.
odjeżdżał, górnicy postawiali nowy, czysty, ładowany był od początku. A co ciekawe, ona pracowała na sprężone powietrze, czyli była bezpieczna, żadna iskra nie groziła podczas pracy tej maszyny. Jak już jesteśmy w temacie niebezpieczeństwa, musicie dowiedzieć się, czemu kopalnia ta uzyskała miano jednej z najniebezpieczniejszych kopalni na świecie. A to wszystko za sprawą wyrzutów. Wyobraźcie sobie, jakbyście wrzucili do Coca-Coli Mentosa, wytrzepali i szybko otworzyli. Podobnie się działo tutaj, tylko że tutaj to było to na ogromną skalę. Ileś dziesiąt, nawet set ton urobku i węgla zostało wyrzucanych, razem z nimi niebezpieczne gazy. I tak ginęło wielu górników. O skali niebezpieczeństwa nie świadczą suche liczby. Do 1945 zanotowano 600 wyrzutów dwutlenku węgla. W tym momencie idziemy do przodka, czyli jednego z najniebezpieczniejszych miejsc w kopalni. Uwaga załoga! Przekroczenie dozwolonej zawartości dwutlenku węgla. Użyć aparaty ucieczkowe i wycofać się do świeżych prądów powietrza. Zachować spokój i rozwagę. No i dotarliśmy do przodka. W tym miejscu po odstrzale wchodził metaniarz, badał poziom metanu, stężenie dwutlenku węgla, czy jest tutaj bezpiecznie. Jeżeli było bezpiecznie, to cały urobek był przenoszony właśnie na taki przenośnik zgrzebłowy, ładowany urobek, niekoniecznie węgiel, bo mogli trafić na pokłady węgla, ale nie musieli. Ładowali go przy użyciu właśnie takich łopat, tak zwane sercówy. Ja zaś czymś takim babci węgiel przenoszę. A następnie wszystko trafiało na ten taśmociąg. Zgadza się, a za mną znajduje się obudowa zmechanizowana samokrocząca. A żeby lepiej wam to zobrazować, górnicy, którzy wybrali urobek, przesuwali się o metr i ta obudowa również przesuwała się o metr, aby zabezpieczyć dane miejsce. Warto wspomnieć o dwóch najtragiczniejszych wyrzutach dwutlenku węgla w historii. Pierwsze miało miejsce w oddalonej o 6 km stąd kopalni Wacław w 1930 roku, w której zadusiło się 151 górników. Natomiast najtragiczniejszym wydarzeniem było to w 1941. W tej kopalni w wyniku tego wyrzutu zginęło 187 górników, w tym jeden jeniec brytyjski, czyli praktycznie cała męska zmiana przebywająca w tej kopalni. Wyobraźcie sobie, jak idziecie przez właśnie taką kopalnię w maskach tlenowych, gdzie jest, nie wiem, 30-40 stopni. Ja mam ustawione moc latarki na maksa, nie widać nic. Masakra, co? Straszne. I właśnie w takich momentach przydaje się aparat ucieczkowy. Coś, co wisi tutaj. Po tych katastrofach, które tutaj się wydarzyły, każdy górnik był zobligowany do noszenia czegoś takiego ze sobą. Nic nie widać. Wychodzimy już z oparów, z tego całego dymu. Uratowani, możemy lecieć dalej. Pamiętacie, jak wam mówiliśmy, że odwiedzimy też takie miejsca niedostępne dla wszystkich? Jest tutaj taki szybik z XIX wieku, który parę lat temu odkopali właśnie włodarze tej kopalni i specjalnie dla nas wypompowali wodę, bo on jest cały czas zalany generalnie, ale my tam będziemy mogli zejść i zobaczyć coś, co nie każdy ma okazję. A co jest jeszcze najciekawsze, że oni sami nie wiedzą, dokąd on prowadzi i po co on był. Czujecie zapach benzyny? Tak. Bo agregat chodził i osuszał zakaz wejścia, a my idziemy. A jeśli jest metan, ogień rośnie. Jeśli dwutlenek węgla albo brakuje tlenu, ogień maleje. Czyli jak zacznie maleć, to musimy uciekać. No jak jest rosnąć, też musimy uciekać. Czyli musimy trzymać się w poziom ognia do tej linii, jak coś się zacznie wachlować, to uciekamy. Powolutku, na paluszkach. Bez pośpiechu, jakoś to będzie. Jakoś się to poukłada. Żeby wam pokazać perspektywę i jak tam jest głęboko, ile ma taka drabina? Będzie 10 metrów i jeszcze chłopaki muszą na samym dole Jeszcze tę raz ją drabinę położyć. przestawić. Aha, nawet górnicy nie wiedzieli, że coś tu istnieje, to wszystko było wypalone, wszystko odkopywane. Pierwszy plan był taki, że chodnik się ciągnie w tym miejscu zaczął skręcać. Dobra, podasz GoPro? Trzymam. Teraz bez trzymanki przez chwilę. Z tą latarką. Chyba będziesz musiał jeszcze trochę niżej zejść. Dobra, podnieś. Dobra. Druga osoba. Mam. Może na latarkach po prostu. Trzymam. Dasz radę sam? No trochę ciasno ci będzie. Dwóch pracuje, jeden korzysta.
Dobrze to powiedziałeś. Szybciej, szybciej! Bo ci to coś tam idzie, widzę tak średnio. Panie, Panie. ja tam wejdę zaraz. Panie, bo ja ci związki zawodowe zrobię zaraz. Światełko płonie, więc jest dobrze. I jeszcze płonie. Dobra, mamy. Znajdujemy się w XIX-wiecznym chodniku, którego przeznaczenia tak naprawdę nikt nie zna. Górnicy chodzący na co dzień do pracy nie wiedzieli o jego istnieniu. Aż w 2007 roku kolega zauważył, że między obudową jest ceglana obudowa. Drążąc temat, znaleźli ten oto chodnik. Myśleli, że ciągnie się w głąb kopalni, prosto, natomiast chodnik zaczął skręcać w dół. Wykopaliśmy około 20 metrów studni i odkryliśmy kolejny chodnik, który jest idealnie pod nami. I to ty go odkryłeś, prawda? Opowiadałeś nam wcześniej, że jak schodziłeś na dół, potrafiliście na duży brak tlenu, prawda? No była taka sytuacja, że za szybko weszliśmy, powierzchnie nie zdążyło się przewietrzyć, więc no tlenu było mało. Ładnie zasypane. A wiesz co jest najfajniejsze? No. Idziemy korytarzem, o którym niewiele ludzi wie i niewiele osób tak naprawdę go odwiedza. Przede wszystkim, Łukaszu, nie jest to korytarz, a szybik. Otóż to. Dzięki, że mnie poprawiłeś. Tak, ponieważ szyb zazwyczaj prowadzi na zewnątrz, a szybik to właśnie niekoniecznie. Tak żebyście wiedzieli, po co w ogóle nam taka lampka. Przecież mamy latarki, które dosyć dobrze nam świecą. Otóż jesteśmy w kopalni, która jest jedną z najniebezpieczniejszych w Europie z powodu dwutlenku węgla. W tym korytarzu, o którym nie do końca wiadomo dokąd prowadzi, nasi przewodnicy, odkrywając go, za pierwszym razem, jak sam przewodnik powiedział, od razu dostał zawrotów głowy, widział światło fioletowo, założył maskę tlenową i musiał uciekać. Ta oto stara górnicza lampka pokazuje właśnie poziom, w którym powinniśmy uciekać. Jeżeli ten płomyk zacznie schodzić poniżej tej białej linii, o tutaj, to znaczy, że tego tlenu jest za mało, jest źle. Jeżeli zacznie podchodzić za wysoko, to znaczy, że są niebezpieczne gazy, znaczy też jest źle, znaczy musimy uciekać. Czyli musi być jak zawsze równowaga, musi być po środku, na razie tak jest, to chodźmy dalej. Musicie być świadomi jeszcze jednej rzeczy. Ta kopalnia, w tym momencie trasa turystyczna, jest na głębokości tam 40 paru metrów. W najgłębszym miejscu. Natomiast różnymi szybami zjeżdżali na prawie 700. Chłopaki są pod nami to z 20 metrów w tym korytarzu, tak? Prawdopodobnie on się ciągnie aż tam, gdzie kończy się ta obudowa drewniana. A pamiętaj, że cały czas kroki muszę liczyć jeszcze. A liczysz? 14 póki co. Tylko jaki? 15, takich pół kroczków. 15. No jakby ten płomyczek trochę mniejszy się zrobił. Aha, zgadza się, czyli jest mniej tlenu. I w sumie jest trochę duszno. Zobaczcie, idziemy trochę dalej. Tlenu jest trochę mniej, bo płomyczek jest poniżej linii, czyli jest więcej dwutlenku węgla. A dalej jest jeszcze jakieś przejście? No nie, wszystko porobisko zasypane całe jest. Rozmawiając z wieloma przewodnikami, ludźmi, którzy tutaj oprowadzają ludzi, oni sami nie wiedzą do końca, do czego on służył. Jest to szybik, nie szyb, ponieważ szyb prowadzi na zewnątrz, ten szybik tak naprawdę nie wiadomo do czego prowadził, ale na pewno nie na zewnątrz. Odkryto go około 2007 roku. Odkopano go tak, jak teraz to wygląda. Niestety tutaj nie można wejść, jeśli chodzi o trasę turystyczną, ale my wam go pokazujemy. Jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych kopalni. Była. No teraz to już jest właśnie, możecie ją zobaczyć i wy. Na świecie, w Europie. No i porównajcie sobie te kopalnie w Meksyku, te kopalnie w Chile i wyobraźcie sobie, co tutaj ludzie przeżywali. Naprawdę. Pokaż lampkę jeszcze. Tutaj jest akurat poziom W porządku. w porządku. Wracajmy. Dobra, już słychać Kubę i naszego przewodnika. Widać drabinę. Zaraz będziemy na miejscu. Dobra, udało się. Wszystko git? Wszystko git, spoko. Doszliśmy do końca. Sądzę, że to około
w tamtą stronę 10 metrów jest. 22 kroki, jeżeli chce ktoś liczyć. No to takie po pół metra, no to... No 10-11 metrów ma ten szybik. Dobra, wchodzimy na górę. To wielki krok dla ludzkości, ale mały dla człowieka. A jesteś, widać, że jesteś nagrzany, bo aż cała głowa ci się świeci. Już się nie świeci. Żółwik. Czekaj. I my. Dobra, to lecimy dalej. Jest klimat, co? Jest. Ale nie czuć się klaustrofobicznie, tutaj jest... Jest specyficznie, ale jest przyjemnie. Teraz w temacie klaustrofobii. Może tutaj jest wysoko, ale pokłady węgla w tej kopalni były średnio na 1,5 metra. To jest naprawdę mało. Tam dopiero górnik mógł się czuć klaustrofobicznie. Tutaj mamy komfort. A na potwierdzenie moich słów zobaczcie na ten podnośnik. Świadczy on o tym, że żadna maszyna nie mogła się zmieścić. Porównajcie to, a porównajcie to. Bujna broda, chodźcie! To jest lutnia! Zapewniała obiekt cyrkulacji powietrza w kopalni. Najgorszą rzeczą, jaka może się wydarzyć w kopalni, to jest pożar. Dlatego wszystkie urządzenia były zasilane na stężone powietrze. Tak jak na przykład tutaj mamy to wiertło. Tylko jest jeden problem z tym wiertłem, z tą wiertarką, że ona tutaj nie ma sprzęgła, więc w momencie, kiedy by się nam zablokowało wiertło, to się kręcimy razem z nią. Następne urządzenie to jest młot. Też zasilany powietrzem. Wyjść, no. Dobrze, więc wracając do tematu, wyciągnąłem wiertło jedną lewą ręką. A jest taki patent na niego, o. Można oszukać? Dobra, i dochodzimy do ostatniej rzeczy. A mianowicie do lampy. Lampa też zasilana stężonym powietrzem, ponieważ tutaj w jej obudowie było po prostu dynamo. Tylko jak ją włączę, to będzie bardzo głośno, więc... Zgasy światło. Trochę jak u dentysty. Wyłącz lampę. Wyłącz lampę. Dobra, Kubica pojechał. Idziemy dalej. Zmierzamy powoli do szybu. Do szybu Piast 2, szybu Piast 1. Jeden z nich zwoził górników 700 metrów na dół, ale w tym momencie są zasypane. A drugi używany jest teraz jako wentylacja, tak? Powiem wam szczerze, że byłem w paru kopalniach w Polsce, ale naprawdę ten tutaj, ta tutaj, Nowa Ruda, Mistrzostwo Świata, możecie popróbować wszystkiego. Tutaj nie ma tak jak w muzeum, że wam powiedzą, tego nie wolno dotknąć. To macie dotknąć i macie spróbować, jak to działa. Tutaj jeszcze chcemy pokazać ten węgiel, który jest to kopalnia węgla, dlatego można zobaczyć, zobacz. Do tego docierali właśnie górnicy i po to tak ciężko pracowali. Bez kitu. To jak kawałek drewna, prawda? Aha, zgadza się. Dobra, lecimy dalej. A teraz jedziemy do szybu Piast. Do szybu Piast 1, 2. tak? Piast 2. Bo jedynka jest Zasypana. zasypana, zresztą dwójka chyba też. Do tego poziomu, do którego my chodzimy, jest drożdżna 45 metrów do góry. Zobaczcie, jak to teraz wygląda, tylko trzeba dość sprawnie przemknąć, bo jest... O, komuś kask spadł. Tu jest wszystko zasypane, a jest zasypane dobrze, bo jeżeli by nie było, to mogłyby nastąpić szkody górnicze w mieście. A tam u góry jest drabina i szyb ucieczkowy był. O, proszę. O, matko. A teraz stąd czerpią powietrze. Także to bardzo dość ważna sprawa, że
zasypali ten szyb, zasypali wszystkie sztolnie pod ziemią, ponieważ gdyby tego nie zrobili, to bardzo prawdopodobne jest to, że nieużytki spowodowałyby zapadnięcie całego miasta. A teraz dochodzimy do miejsca, gdzie był maszynista, że go tak nazwę, dobrze mówię? Maszynista windy. 1 uderzenie stać, 2 ciągnąć, 3 na dół. A, można zadzwonić. Czekaj. Dobrze, Urbex History. Na obiad. Odjeżdżamy! No dobra panowie, nasza szychta powoli dobiega końca, ale wy drodzy widzowie jeszcze nie wyłączajcie tego odcinka. Kopalnia Nowa Ruda nie tylko uczy, ale też pokazuje prawdziwe życie, jak tutaj górnicy kiedyś pracowali. Możecie wszystkiego dotknąć, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć tutaj w Nowej Rudzie, jak to wygląda, w opisie tego filmu macie niezbędne informacje. My kończymy szychtę, zapraszamy was na naszego Instagrama, Facebooka, do subskrypcji. Siadamy. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!